Cześć! Dziś przepis na pycha ciacho. Ptasie mleczko w galaretce. Na kakaowym biszkopcie przełożonym masą budyniową, w środku przyozdobioną zanurzonym w galaretce ptasim mleczkiem. Całość udekorowana polewą czekoladową oraz wiórkami kokosowymi. Krok pierwszy. Biszkopt. Składniki i przepis w formie pisanej znajdziecie na moim blogu. Link do bloga jest na dole w opisie tego filmu. Do misy miksera przekładamy 8 białek i zaczynamy ubijanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy zrobił się piana, wsypujemy szczyptę soli. A gdy białka się ubiją, wsypujemy 200 g cukru. Cukier wsypujemy stopniowo. Miksujemy do momentu, aż cukier się rozpuści. Wyłączamy mikser, aby sprawdzić, czy cukier się rozpuścił. Sprawdzamy to, pocierając między palcami ubitą pianą. Jeżeli nie wyczujemy cukru, to znaczy, że piana jest już dobrze ubita. Teraz 8 żółtek dodajemy stopniowo, jedno po jednym, ubijając na najniższych obrotach miksera. Wlewamy pół szklanki oleju. Olej wlewamy powolutku, ciurkiem. Wsypujemy 150 g mąki pszennej przesianej. Mąkę też wsypujemy stopniowo, łyżka po łyżce. Przypominam, że miksujemy na najniższych obrotach miksera. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Oraz 40 g mąki ziemniaczanej, również przesianej. Na koniec wsypujemy 40 g kakao, też przesianego. Wyłączamy na chwilę mikser, aby pościągać za pomocą szpatułki ze ścianek misy osadzające się tam składniki. Miksujemy jeszcze chwilę do połączenia składników. Przelewamy do foremki o wymiarach 25 na 35 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 170 stopniach Celsjusza przez około 40 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt od razu wyciągamy z piekarnika, pozostawiamy chwilę, aby lekko foremka przestygła, a następnie wyciągamy go na kratkę i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Ostudzony biszkopt przekrajamy na 2 blaty. Dolny blat biszkoptu przekładamy do foremki, w której był pieczony. Odstawiamy na bok. Krok drugi. Krem budyniowy i galaretka. Do miski wlewamy 500 ml gorącej wody, bardzo gorącej wody. Wsypujemy 200 g sypkiej galaretki cytrynowej i mieszamy do dokładnego rozpuszczenia. Następnie wlewamy 500 ml zimnej wody. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Do rondelka wlałam, wyłączyła mi się kamera, do rondelka wlałam 300 ml mleka, wsypałam do tego 4 łyżki cukru oraz jedno opakowanie cukru waniliowego. A tutaj mam 200 ml mleka i dodałam 2 żółtka. I do tego teraz dodajemy 3 łyżki mąki pszennej oraz 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Składniki w kubeczku dokładnie mieszamy, najlepiej trzepaczką, aby nie było grudek. I jak mleko w rondelku zacznie się gotować, wlewamy składniki z kubeczka. Ciągle mieszamy do momentu, aż budyń zacznie gęstnieć. Gdy budyń zgęstnieje, tak jak widać, odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera przekładamy 250 g masła o temperaturze pokojowej i ucieramy na puszysto. Gdy masło zrobi się jasne, dodajemy wystudzony budyń.
Dodajemy łyżka po łyżce, dość szybkimi ruchami i miksujemy krótko do połączenia składników. Nie miksujcie za długo, bo krem może się zważyć. Połowę kremu przekładamy na biszkopt w foremce, a biszkoptu niczym nie nasączamy, bo jest wystarczająco wilgotny. Krem budyniowy delikatnie rozprowadzamy po biszkopcie i wyrównujemy. Ptasie mleczko o smaku waniliowym układamy w rzędach na masie budyniowej. Wstawiamy na chwilę do lodówki, aby krem lekko stężał. Gdy galaretka w misce zrobiła się już lekko tężejąca, wylewamy ją na schłodzoną masę budyniową. Wylewamy ją między ptasim mleczkiem. Wstawiamy do lodówki, aby galaretka stężała. Po tym czasie na stężałej galaretce wykładamy resztę kremu budyniowego. Wyrównujemy i wygładzamy powierzchnię kremu. Na górę kładziemy drugi blat biszkoptu. Wstawiamy ciasto do lodówki na czas przygotowania reszty składników. Krok trzeci: polewa. 130 g śmietanki kremówki 30% podgrzewamy albo w kąpieli wodnej, albo w mikrofalówce, aby była gorąca. Do gorącej kremówki dodajemy 140 g kuwertury. Zostawiamy na chwilę, tak około 2-3 minuty, aby czekolada zmiękła, a następnie mieszamy do połączenia składników. Wylewamy czekoladę na biszkopcie. A na koniec posypujemy wiórkami kokosowymi. Wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się ciasto w przekroju. Jak dla mnie rewelacja. Ciasto najlepiej smakuje po 2 dniach, jak już się wszystkie smaki przejdą. Polecam. Moi drodzy, jeżeli chcecie poznać mnie lepiej, to zachęcam Was do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity i publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!